To ja tu zadaję pytania. I to była dobra odpowiedź. Dobry wieczór. Ja jestem Ewa, a ze mną jest dzisiaj jedna z uczestniczek polskich preselekcji 2026, Basia Giewont. Cześć wszystkim, bardzo mi miło. Basiu, jak się dzisiaj czujesz w tym czasie, kiedy faktycznie bardzo dużo się dzieje, bo przygotowania i wiemy, że jesteś jeszcze przed premierą teledysku, także jak dzisiaj się z tym wszystkim czujesz? No, nie będę ukrywać, że jestem w permanentnym biegu i że to życie wygląda dość szybko, spontanicznie, czasami przytłaczająco, bo jest tych informacji i wszystkich zadań do zrobienia bardzo dużo, ale też jest to ekscytujące, no bo ekscytujące jest dawać Wam coś nowego, dawać Wam jakieś swoje dzieło, więc no, ma to wiele aspektów, wiele emocji, no, z którymi ja się teraz zmierzam i które faktycznie są dla mnie czymś nowym, zaskakującym czasem, ale czasem też czymś pięknym, co mnie uskrzydla, więc bardzo Wam za to dziękuję. Super, a teraz będzie dla ciebie taki mini challenge na początek, ale muszę się aż wspomóc, tyle tego będzie do wymienienia, bo tak, śpiewasz, piszesz teksty, komponujesz, grasz w teatrze i miałaś doświadczenie również w dubbingu, a oprócz tego jesteś kryminologiem. I to wszystko się zgadza, prawda? Dodałabym jeszcze parę rzeczy. To możesz, to dodaj, to teraz dodaj. Nie no, śmieję się, jestem jeszcze social media creator, content creator i wszystko, co się wiąże z pracą, słuchajcie, naokoło artystyczną, bo nie będę ukrywać, że działam sama w towarzystwie moich przyjaciół, którzy mi pomagają, w towarzystwie też mojego kompana w tym zespole, czyli Korneliusza Flisiaka i robimy po prostu wszystko sami, więc czujemy się odpowiedzialni za wszystko, co do Was dochodzi i za wszystko, co jest takie naokoło tej sztuki, którą też widzicie, bo ta sztuka jest docelowym clue, ale tam się dzieją różne rzeczy, więc tak, to wszystko, co wymieniłaś, jest prawdą. Dobrze, to teraz, gdybyś miała wybrać jedną rzecz, która by to była? Jestem przede wszystkim artystką i czuję się artystką ze swojej duszy. Ta moja dusza artystyczna się przelewa nawet na zwyczajne moje życie i pewnie moja rodzina też to odczuwa, więc artystka to takie dobre określenie. Sprytnie to obeszłaś, muszę przyznać. Widać, że masz już doświadczenie. Natomiast wiem, że jest to twoje drugie podejście do Eurowizji. Pierwsze była szansa na sukces w 2020 roku. I powiedz tak pokrótce, jaką muzyczną drogę przeszłaś od tamtego czasu teraz do albumu Szeptucha i do Zimnej Wody? To jest dla mnie super historia, ponieważ w 2020 roku wzięłam udział w tych preselekcjach Szansy na sukces przez przypadek, a tak naprawdę przez jednego ze znajomych, przez Konrada Zemlika, który wtedy należał do, nie wiem czy dalej, ale pewnie nie dalej jest w tym kręgu fanów eurowizyjnych, a myśmy wtedy się znali i Konrad podkreślał cały czas, że warto się tam zgłosić i żebym spróbowała. I on wysłał to zgłoszenie z moją pomocą, w sensie ja miałam jego pomoc, tak naprawdę. I to Konrad był takim zapalnikiem do tego, żebym ja wzięła wtedy udział w tamtejszych preselekcjach, ale ja nie ukrywam, że ja nie byłam absolutnie przygotowana do tego, żeby reprezentować Polskę. W sensie nie miałam swojego materiału, ani nie miałam pomysłu na swoją piosenkę, którą bym mogła zaprezentować nasz kraj. I to jakby jest dla mnie uczciwe, że się do tego przyznaję. Ani nie miałam też żadnego zaplecza, które mogłoby ze mną tę piosenkę przygotować. Bo to też jest tak, że jeżeli sam sobie nie dajesz rady, to czasem możecie ktoś wspomóc. Ja wtedy w ogóle o tym nie myślałam. Po prostu wzięłam udział w Szansie na sukces i dla mnie to był odcinek Szansy na sukces. Bardzo się z niego cieszę, bo on był w ogóle bardzo fajny. To był akurat odcinek z The Beatles i ja byłam ogromną fanką za dziecka The Beatles, więc dla mnie to była super frajda to przeżyć. No i spotkałam super ludzi, bo w moim odcinku brał udział też Nick Sinclair, z którym do dzisiaj się kumplujemy i nieraz jesteśmy na scenie, więc go bardzo serdecznie pozdrawiam. I cieszę się, że miałam wtedy tą przyjemność. No i poznałam też wtedy
tego chłopaka z Czech, który występował z zespołem Alberta. Lake Malawi, czyli Alberta, tak. I Albert był w ogóle jest świetnym gościem, też do dzisiaj mamy kontakt. Także myślę, że to była super przygoda, która sprawiła, że się zainteresowałam Eurowizją trochę. Bo wiesz, ja bym nie miała tego chyba w głowie do końca, bo dla mnie ta scena teatralna była takim domem, taką alma mater, a śpiewanie moje zaczęło się tak klarować, w sensie moja droga artystyczna taka solowa. Bo ja występowałam oczywiście wcześniej solowo z różnymi artystami. Miałam przyjemność grać się z Grzesiem Turnałem na jego płycie Fabryka Klamek, nagrać duet pod tytułem Motyliada. Miałam przyjemność występować jako solistka z zespołem Czechomor w Czechach i na Słowacji. To w ogóle była piękna podróż mojego życia. Miałam przyjemność nagrać się solowo na płycie Moje pocieszenie Andrzeja Bransztetera, gdzie Adam Sztaba robił aranże, więc miałam taką piękną drogę artystyczną, w której naprawdę wielu pięknych muzyków, wyjątkowych ludzi, dobrych dusz spotkałam i dopiero w tym 2020 to spotkanie moje z tym eurowizyjnym fandomem właśnie sprawiło, że to było dla mnie ciekawe i gdzieś tam tym się interesowałam, ale na poważnie o tym jeszcze nie myślałam, tak? I teraz też to było dla mnie zaskakujące, że zdecydowaliśmy się na ten udział, bo nie bylibyśmy tutaj dzisiaj, gdyby nie nasi fani, którzy sami nam zasugerowali, żeby się do tych preselekcji zgłosić, bo przecież my mamy wszystko gotowe. Myślę, że dobrze się stało, ale to rozumiem, że na tamten czas to wyróżnienie było najlepszym, co cię mogło spotkać. Wiesz co, pewnie najlepszym to by była wygrana, każdy tego oczekuje, ale myślę, że tak, że to było uczciwe bardzo, uczciwe, bo ja jakby nie miałam co dalej. Pewnie bym stworzyła jakąś piosenkę, oczywiście, wyprodukowała, tylko to by było na siłę. Ja jestem tego zwolennikiem, żeby coś tworzyć, a potem, jeżeli to oczywiście pasuje, to faktycznie fajnie to pokazać. I tutaj tak jest też z Zimną Wodą, że ona nie została stworzona pod preselekcję, ona po prostu jest jedną z piosenek na płycie. Czytasz mi w myślach, bo właśnie takie było następne pytanie, ale tu możesz opowiedzieć o tym więcej, bo rozumiem, że najpierw powstała Zimna Woda, a potem pomysł zgłoszenia. Najpierw powstała płyta Szeptucha. W ogóle pierwszym numerem na tej płycie był Rycerz, który powstał jeszcze z płytą Taterki. Tak? Ja też bardzo lubię Rycerza. I Rycerz powstał z płytą Taterki, z naszą pierwszą płytą i graliśmy go na koncertach. Wiedzieliśmy, że nie pasuje nam tematycznie do pierwszej płyty i że chcemy pociągnąć ten temat baśni, czarów i legend w takim ciekawym ujęciu na kolejnym albumie. I tak też się stało i tam powstała cała płyta pod tytułem Szeptucha, tytułowy utwór Szeptucha. Jest też Sabat i to były takie 3 numery, które braliśmy pod uwagę, wiesz, z tego albumu. Szeptucha, Zimna Woda i Sabat, że któryś z nich możemy zgłosić. I potem drugą eliminacji zastanawialiśmy się, co będzie najciekawsze. Wiedzieliśmy, że oczywiście chcemy język polski i skłoniliśmy się do Zimnej Wody dzięki temu, że ta Zimna Woda, ten język polski jest bardzo prosty w tej Zimnej Wodzie. To jest łatwe do zrozumienia przez wszystkie kraje słowiańskojęzyczne. Nawet do tego stopnia, że zrobiliśmy sobie sami challenge na naszych social mediach i śpiewamy Zimną Wodę w różnych językach. Ona jest tak napisana, że łatwo ją przetłumaczyć też na każdy język. To też w ogóle druga strona medalu. I myślę, że ma uniwersalny przekaz, myślę, że ma uniwersalną treść właśnie i że jest trochę catchy, jeżeli można to tak nazwać, bo ma te momenty takie hej, hej, które można przywołać i każdy może je zaśpiewać. I po prostu się powtarza, co wpada w ucho. I ja wiem, że niektórzy nazywają to, że coś może być monotonne, bo się powtarza, ale moim zdaniem w tej piosence akurat jest to plus, bo po pierwszych 3 minutach jesteśmy w stanie ją powtórzyć. A pamiętajmy, że mamy tylko 3 minuty. Tak, jest to słuszna uwaga, ale potwierdzam, że bardzo wpada w ucho już po pierwszym przesłuchaniu. Człowiek potem chodzi i nuci cały dzień, przynajmniej ja tak miałam. Natomiast wiemy też, że grałaś w różnych musicalach w swojej karierze, więc powiedz mi, gdzie w twoim sercu kończy się folk, a zaczyna teatr muzyczny, albo może to pytanie powinno zabrzmieć odwrotnie? To bardzo ciekawe pytanie. Jeszcze chyba nikt mi go nie zadał, wiesz? I tak sobie myślę, że czy trzeba szukać rozgraniczenia jakiegoś? Że to jest tak, że ja kocham być na scenie. I ja nawet będąc ze swoim folkiem, bo to też jest w ogóle bardzo ciekawe, co ja robię. To jest folktronika, czyli muzyka elektroniczna, w której znajdziemy elementy folku. Ale to nie znaczy, że to jest folklor, bo folklor jest zupełnie czymś innym,
a muzyka tradycyjna góralska jest jeszcze czymś innym niż folklor. Więc ja tak naprawdę robię opracowanie na temat. I te moje elementy folku to są naprawdę nieraz bardzo drobne rzeczy. Na przykład słuchając szeptuchy. Gdzie znajdziesz tam folklor? A to ja tu zadaję pytania. I to była dobra odpowiedź. Teraz Ale w komentarzach poprosimy, żebyście znaleźli folklor w samej piosence Szeptucha. Ale wiesz, do czego dążę, że ja też miksuję to bycie artystką musicalową, artystką w ogóle sceniczną, bo ja kocham tak naprawdę poezję śpiewaną. Kocham. Ja myślę, że urodziłam się w złym momencie na świecie, bo ja powinnam się była urodzić za czasów Agnieszki Osieckiej. Powinna się urodzić za czasów Piotra Skrzyneckiego, tych w początków, czyli rosnąć razem z Ewą Demarczyk, bo to są czasy, które ja kocham. To jest muzyka, którą ja kocham. Ja kocham tekst, ja kocham być na scenie 100%. Ja mam czasem tak, że wychodzę na scenę, jestem w piosence do tego stopnia, że jak schodzę ze sceny, to nawet nie powtórzę ci, co się działo. Mam takie ciarki albo takie dreszcze. Sama, bo to jest chore, wiem, może już przesadzam, ale to jest tak. Schodzę i czasem się trzęsę. Mam taki utwór na przykład, który śpiewam tutaj w Teatrze Studia Buffo, Je suis malade. Piękny, wielki numer, który dla mnie za każdym razem, mimo że śpiewam go już 100 000 raz, za przeproszeniem, to za każdym razem jak schodzę, to się cała trzęsę, bo ja naprawdę czuję się chora śpiewając ten utwór. I wiesz, ja mam coś takiego, że jak wchodzę na scenę, to ja czuję się, że jestem wtedy na scenie 100%. I zawsze to łączę z tym moim byciem na scenie takim aktorskim i musicalowym, nawet jeżeli śpiewam po prostu piosenkę swoją. Więc nie umiem ci powiedzieć, gdzie jest granica między tym moim folklorem, który kocham i też tworzę, a tym artystycznym światem. Mam wrażenie, że ja ją w sobie łączę. I chciałabym to podtrzymać, ile się da. bardzo to jest piękna odpowiedź. Nie spodziewałam się, ale zrobiła na mnie wrażenie. Myślę, że na widzach tutaj też zrobi. A powiedz mi, bo wiemy, że krótko przed preselekcjami wycofali się niektórzy artyści, między innymi Mary z Polski czy Karolina Czarnecka, ze względu na udział Izraela w konkursie. I czy ty również ze względu na udział Izraela miałaś jakieś chwile zawahania, jakieś wątpliwości? Jak to u ciebie było? Uwielbiam te pytania. Nie wiem, jakie były powody wycofania się koleżanek ze sceny artystycznej, bo w jednym przypadku tak wiem, że gdzieś tam był jakiś tak zwany bojkot, ale w drugim słyszałam o innym powodzie, więc nie wiem, jaka jest tak naprawdę sytuacja i nie wnikałam w ogóle, bo to są prywatne decyzje każdego z uczestników. Wiem, że wojna trwa już od dłuższego czasu. To nie jest pierwszy rok, kiedy tę wojnę znamy i wiemy, że ona jest. Na świecie dzieją się straszne rzeczy od zawsze i ja, jak mówię, nigdy nie odwracałam oczu od tych rzeczy i nie jestem fanką decyzji, jakie podejmuje EBU, ale to nie ja decyduję. W związku z tym też nie brałam pod uwagę sytuacji, w której ja mam się wycofać, ponieważ składając zgłoszenie w ogóle, wiedziałam, że może być taka sytuacja, w której Izrael będzie dopuszczony jednak do tego konkursu, więc jakby przystałam na to, że co zdecyduje Polska, to ja za tym idę, ja reprezentuję swój kraj. I dla mnie w tym momencie ważne były polskie preselekcje i szansa pokazania swojej twórczości Wam, Polakom, ale też oczywiście szansa na to, żeby zaistnieć gdzieś za granicą. To jest naturalne dla każdego z nas, artysty. I jakbym o tym nie powiedziała, to bym była nieszczera. Po prostu dla nas to jest szansa, żebyśmy naszą twórczość mogli pokazać Wam, wszystkim, którzy mnie teraz słuchają, ale i tym, którzy mnie usłyszą właśnie za granicami naszego kraju. To jest naturalna rzecz, do której dąży każdy z nas, artysta. Nie wiem, mieliśmy, no jak mam być szczera, mieliśmy oczywiście w zespole z Kornelem takie przemyślenia, czy to jest okej, jak my to widzimy, ale też doszło do nas to, że to jest jedyny konkurs w ogóle na skalę europejską, gdzie mamy szansę się pokazać. Jako artyści niezależni bardzo często nie mamy szansy pokazać się we własnym kraju, na tutejszych festiwalach i konkursach, o co
permanentnie walczymy. Więc jeżeli mamy tę szansę, to chcemy z niej skorzystać i my wypowiadamy się jako nasz kraj, jako Polska i w tym momencie chcielibyśmy po prostu reprezentować Polskę, pokazać naszą barwność, naszą piękną kulturę. Nie odwracamy się absolutnie od rzeczy ważnych i jako artyści, będąc tam, mamy dużo większą szansę wypowiedzenia własnego zdania niż schowanie się tutaj i niepowiedzenie o niczym. Także myślę, że e, brak naszego udziału nic by nie zmienił, a nasz udział wbrew pozorom może dać szansę na powiedzenie o pewnych rzeczach na głos i to też może być bardzo cenne. Także zależy, punkt widzenia zależy od punktu siedzenia, kochani. I to warto o tym pamiętać. Ja jako artystka mówię o ważnych sprawach i na swojej pierwszej płycie. Poruszam ważne tematy. Nigdy nie byłam obojętna, sama wiele razy pomagam. I także jak była wojna na Ukrainie, nadal jest, ale jak pomagaliśmy wszyscy i wszyscy się mobilizowaliśmy, to zawsze w tym byłam i tutaj też chciałabym, jak tylko mogę, pomagać. Więc nie widzę tutaj zależności artysta kontra wojna i chciałabym, żebyśmy my jako artyści mieli szansę pracować, ale mieli też szansę oczywiście mówić o rzeczach ważnych. I ja nie mówię tutaj, że my jako artyści mamy się na te tematy nie wypowiadać, ale uważam, że nie musimy zabierać politycznego głosu. To jest różnica, głos polityczny, a wypowiedzenie się w tematach ważnych. Wow. Myślę, że taki głos również jest potrzebny, a wspominałaś tu o pokazywaniu własnej twórczości, więc przejdźmy może do trochę przyjemniejszych tematów, żeby uśmiech wrócił na twarz. W sobotę, 14 lutego, będzie premiera twojego teledysku. Ten wywiad będzie opublikowany jeszcze przed premierą, więc możesz troszeczkę zdradzić, żeby zachęcić widzów do obejrzenia tego teledysku. Czy chcesz powiedzieć, co w nim będzie? Oczywiście. Ja już powolutku gdzieś tam na tych swoich social mediach też zaczynam zdradzać jakieś delikatne szczegóły, ale nie ukrywam, że chciałabym, żeby to wielkie wow było dla Was zachowane i żebyście zobaczyli ten teledysk po prostu na własne oczy, zajrzeli do tej pięknej historii. Przede wszystkim chciałabym powiedzieć, że w mojej sztuce bardzo kłaniam się historii i zawsze tak miałam i cała płyta, którą możecie posłuchać, to jest ukłon do Góralskich Czarów, czyli do książki etnograficznej pani Katarzyny Ceklarz i Urszuli Janickiej-Krzywdy, a teledysk w związku z tym też będzie ukłonem do historii, mianowicie inspirujemy się pięknymi, starymi góralskimi rycinami. Wzięliśmy je na warsztat i przenosimy je na obraz. Ten obraz pokazujemy w pięknej odsłonie dzięki wyjątkowym artystom. I tutaj reżyserem i pomysłodawcą scenariusza jest Amadeusz Ferduła. Chłopak przezdolny, a do tego jeszcze zakopiańczyk, więc w tym Podhalu u nas siła. Mamy wspaniałych artystów od kostiumów i tutaj stroje i kostiumy to Beata Bojda, która czerpie z folkloru, ale robi to we współczesny sposób. Agnieszka Osipa, którą możecie znać z wyjątkowych kostiumów dla Behemota, czy z kostiumów, które robiła dla Lady Gagi. Jest także Dominik Grzyża, młody, początkujący projektant, ale już naprawdę mający piękne osiągnięcia i jego buty, które ja zakładam, to jest coś w ogóle kosmicznego. Także to jest takie, że tak powiem, ciasteczko do zjedzenia. Oprócz tego oczywiście są ze mną wszyscy moi tancerze, piękne tancerki, Adaś Soroczyński, który te tancerki przygotował i choreografię, którą przygotował. Nie ma w teledysku moich muzyków wizualnie, ale powiem Wam, że oni wzięli udział w tworzeniu tego wideo, bo jesteśmy zespołem i to jest piękne, że oni potrafią być nawet jak ich nie widać. Teledysk dla mnie jest po prostu wyjątkowym dziełem sztuki. I tak jak mówię, jest ukłonem do historii, więc będzie w kolorach czarno-białych. Ja już się czuję zachęcona. Wyprzedziłaś moje kolejne pytanie, bo Na biały kolor?
Nie, wyprzedziłaś, bo chciałam cię podpytać o to, z kim wystąpisz na scenie. Okej. Wyprzedziłaś, ale myślę, że chyba nie do końca, więc jeśli chciałabyś powiedzieć, przedstawić swój zespół, bo podkreślasz bardzo często, że nie jesteś sama, że masz ze sobą zespół, to jest ten moment, kiedy możesz nam wszystkim powiedzieć, z kim wystąpisz podczas Dobrze. preselekcji. Dobrze, kochani, to tak. Przede wszystkim zespół ze mną, czyli Basię Giewont w ogóle, tworzę ja, Basia Giewont i Korneliusz Flisiak. I pod chyba nazwą Basia Giewont jest Basia i Giewont, czyli Flisiak. Tak możemy to nazwać. Z nami na scenie zawsze gra Kajetan Adamczyk i Kajetan też pojawi się z nami na wykonie preselekcyjnym. Oczywiście jest ograniczona ilość osób, przez co nie będzie z nami wszystkich tancerek, ale będą 2 tancerki i tancerz. Wystąpi z nami Amelka Harasimowicz i Karolina Słowik oraz Adam Soroczyński. I choreografia, która jest przygotowana właśnie przez Adasia Soroczyńskiego. To są ludzie, którzy ze mną grają na co dzień. Do tego na koncertach występuje jeszcze Dalila Harasimowicz i Nikola Kramasz i występuje jeszcze z nami w teledysku akurat Emilia Dauksz. Więc ten zespół mamy duży. Tutaj jest to ograniczenie osobowe, w związku z tym dziewczyny musiały się podzielić, ale ja mam taką cichą nadzieję, ale też ogromną prośbę do Was, żebyście na nas głosowali, bo jeżeli zagłosujecie, to te 2 dziewczyny, które zatańczą w preselekcjach, to te drugie 2 mają szansę zatańczyć w Wiedniu, nie? A chciałabym, żeby oni wszyscy mieli szansę się pokazywać, bo powiem Wam szczerze, że taka jest siła w tym zespole, że im się to należy. To już nie chodzi o mnie, ale naprawdę należy się im to, żeby mogli się pokazać na pięknych scenach, bo to są naprawdę piękni ludzie. No wspomniałaś o Wiedniu i teraz wyobraź sobie, że wygrywacie, jedziecie do Wiednia i jaki obraz Polski chciałabyś poprzez swój występ pokazać w Wiedniu? W ogóle to ja ostatnio tak sobie myślałam, że ja bym wszystkich do tego Wiednia chciała zabrać ze sobą, ale mówię tak o wszystkich, nawet wszystkich uczestników, żebyśmy się tak nie podzielili, żeby nikt nas nie kłócił, tylko żebyśmy właśnie wszyscy sobie razem tam pojechali, w ogóle jeszcze sobie trzymali kciuki. To jest taki obraz piękny, wiesz, no ale realia są jakie są. Wiesz, ja myślę, że zabieram ze sobą swoją sztukę, która już bardzo jest zakorzeniona w Polsce, więc pokazuję tę Polskę od samego początku. Już nawet moje nazwisko jest tak mocno kojarzące się z Polską, że chyba czegoś bardziej polskiego nie da się wysłać w tym momencie. Giewont na granicy Polski leży i górą znaną wszystkim jest. I tak jest to moje nazwisko, nie udaję. Całe nazwisko brzmi Gąsienica Giewont, natomiast ja już nazwiska nie używam i zostało Basia Giewont. I to jest autentyczna nazwa i nazwisko pozostawione przeze mnie do celów artystycznych. I myślę, że to, co już zabieram, to naprawdę w pełnej krasie pokazuje naszą kulturę. Wiesz, tam jest bardzo dużo tej historii. Tak jak mówię, ja mam piękne wsparcie w ogóle i tutaj dziękuję bardzo od województwa małopolskiego, które wspiera mnie, jest patronatem, jest partnerem, przepraszam, głównym wydarzenia, jakim jest teledysk dla nas i wspiera mnie na tej drodze mojej artystycznej, wspiera też moje pomysły właśnie, czyli to, że ja bardzo chcę pokazywać tę kulturę i sięgać do historii, do tradycji i tutaj bardzo duże podziękowania z mojej strony do województwa małopolskiego. Do tego wszystkiego mam wsparcie powiatu pszczyńskiego również, ponieważ chłopaki są ze Śląska i ten powiat nas niesamowicie wspiera. Podobno nawet organizują oglądanie preselekcji w kinie, żeby trzymać za nas kciuki, więc to jest w ogóle jakiś kosmos. Bardzo im za to dziękujemy i też są partnerem tego wydarzenia naszego, czyli teledysku. Do tego wszystkiego moje miasto Zakopane, które naprawdę pięknie mnie wspiera przez ostatni czas i zawsze chciałam czuć się ważna dla swojego miasta, które sama bardzo kocham i dla ludzi, których niesamowicie cenię i to jest dla mnie bardzo wyjątkowy czas, kiedy czuję, że to miasto też mnie ogromnie wspiera, też dziękuję i Muzeum Tatrzańskie. A to jest coś, myślę, bardzo cennego, bo byle kogo Muzeum Tatrzańskie nie wspiera, to są ludzie, którzy pokazują historię, którzy pokazują to, co naprawdę się dzieje, działo i będzie działo. I ja tego dotykam. Ja chciałabym pokazywać naszą prawdę polską. Dlatego ta piosenka też jest prosta, jest oparta na takiej formie, wiesz, pieśni. Dlatego też teledysk jest ugruntowany historycznie, dlatego stroje mają swoją historię, dlatego postaci, które tam będą, też mają swoją historię związaną z tymi czarami i magią, a to znowu jest oparte na tej etnografii. I to wszystko jest tak polskie, że bardziej się już nie da. Już musiałabym na siłę czegoś szukać, żeby jeszcze szukać.
myślę, że to jest piękne dzieło, które będzie warte pokazania. Basiu, tego ci życzymy, żeby udało ci się pojechać do Wiednia. Trzymamy kciuki za ciebie. Mamy nadzieję, że wszystko pójdzie dobrze. Bardzo ci dziękuję za wywiad i powodzenia na preselekcję. Ja dziękuję bardzo, wszystkich ściskam i za wszystkich trzymam bardzo kciuki, bo uważam, że każdy z tych artystów naprawdę robi piękną robotę.